Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zmiana dekoracji, bo zaczynamy temat pompy ciepła. Słuchajcie, niestety, teraz koło pompy jest 2,1 stopnia, ale od 17, dzisiaj mamy 19, już przyszło zimno, cały czas zimno. Zobaczcie na wykresy ze stacji pogodowej. Tutaj mamy 17. Poleciało wszystko w dół, także ogrzewanie klimatyzatorami ok, jest w miarę ok, ale już przestaje być komfortowo, bo te wszystkie klitki też trzeba zagrzać, gdzie klimatyzator nie dodmuchuje. A druga sprawa jest taka, że już klimatyzatory zaczynają mi brać tyle, co pompa ciepła właśnie w tym okresie, także już ponad 15 kWh idzie, a dużo pomieszczeń mam najnormalniej w świecie niedogrzanych. Także pierwsze co, to sobie muszę zobaczyć tutaj na licznik, to jest ważne. Słuchajcie, to jest do góry nogami, bo on jest tak, ile jest gigajouli, bo z tego będziemy liczyć dalej wszystko do COP przez cały sezon grzewczy. To już mam, sobie zaznaczę, później w Excelu ładnie. I co, Hadzia, podbijamy, bo to było tylko ustawione 20, to jest przekłamanie po prostu, jak się mam ustawione 26, tego co pamiętam, to bije do 36 stopni, pompę ciepła odpala, także Geigery też trzeba, widzę, że baterie wymienić, bo się wyczerpały, tu się nic nie działo przez sezon kompletnie, także tak, pompa ciepła odpalona, to będziemy zaraz widzieć, co się dzieje tutaj. Pobiera nam 60-80 watów, leci nam sobie ładnie. I drugi temat, trzeba to jeszcze na dół puścić. Także odpalamy Salusa. To jest sterowanie pompą obiegową. On na razie jest na manualu. Muszę iść na górze jeszcze sterownik poustawić na temperatury odpowiednie, dzienne i nocne. I jak na razie mamy w zbiorniku 17 stopni. No i pompa sobie startuje. A widać, że pracuje, bo już temperatura gazu zaczyna rosnąć. No nic, idę po baterię, powymieniam te baterie. No coś widać jeszcze tak pod kątem. Raczej dla sprawności działania, nie? I tutaj mamy 500 watów. No, ogólnie pompa ciepła na razie grzeje 36 stopni. O, tu będzie prościej. Tutaj mamy, ten obieg teraz działa nam. O, tutaj. Tu sobie lata i utrzymujemy w zbiorniku 36 stopni, 37, 35, bo to jest histereza odbicia od tych nastawionych 36 stopni, a Salusa włączyłem do tej drugiej pompy obiegowej i on tutaj tą pompą steruje, jeśli w zbiorniku, też tutaj ma czujniczek założony jeden koło drugiego, są praktycznie, na wylocie są obydwa czujniki i tutaj jak Salus widzi, że w zbiorniku jest 34 stopnie, bo pompa ciepła robi defrost i inne rzeczy, odcina obiegi. W tym momencie, jak ktoś powie, o zimno w domu, nie, bo wtedy jak za zimno się zrobi, to klimatyzatory dalej podtrzymują po prostu to ciepło, bo też są ustawione w takiej histerezie, żeby w domu po prostu nie było zimno. Także pompa wystartowała. O, bym zapomniał, wilgotność mamy 90%, także no pewnie szybko będzie się wymiennik chronił. Słuchajcie, przyszedłem zobaczyć, jak tu sytuacja odpaliła się. Patrzę, obryzgala ściana, myślę, co jest? Gaz wywaliło czy co? A tu mi kapie na pompę ciepła z góry, tam z dachu i się rozpryskuje po ścianie. Coś tam zostało trochę i kapie, także no dobra, startujemy z tematem, słuchajcie. Zobaczymy jakie COP, jakie co, jak się uspokoi, tak już tak przy okazji już nagrania filmu, także lecimy z koksem. A tutaj powiem wam, jeszcze jeden temat mam do zrobienia. Heatpipy, bo kiedyś, o, siemanko gościu, jak tam, hej, cześć, no cześć, spałeś sobie, cześć, sobie spałeś, tak fajnie, no tylko nie zdeptaj mnie teraz. Heatpipy, no teraz zukot po prostu rury, nie, i tego się martwiłem, jak było w miarę ciepło to ok, a teraz podkradają mi ciepło ze zbiornika dziady jedne. Idzie to przez rurę i wraca, bo widzę na czujnikach, nie, na zewnątrz jest 0 prawie, a tutaj mam
po 20 stopni, także kradnie mi ze zbiornika. Muszę założyć po prostu zawór zwrotny klapowy tam przy zbiorniku. To teraz jest dobra okazja, żeby poprzerabiać, bo spuszczę glikol, nie martwię się, że mi tutaj rury wysadzi, tam sobie poprzerabiam i już, i powinno załatwić sprawę. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także pompa, czas start, lecimy. No i wystartowała i widzę, nie szroni po całości, jeden pas został, także obserwacja. Na razie gazu trochę uciekło, bo co? No nic, na razie, że tak powiem, obserwacja. No i buje się ładnie, 2200 W. U mnie jest ograniczenie takie, że jak się temperatura gazu podniesie na jakieś 66 stopni, to po prostu pompa moduluje i także i takie interwały idą, nie idzie cały czas pełną mocą, dlatego że no nie chcę wyżej gazu. Na spokojnie się to wszystko, słuchajcie, podnosi. Także pompa ciepła wciąga teraz 2 stopnie. Mamy 33 stopnie na zbiorniku, prawie już zbiornik wygrzany. Ten zbiornik 300-litrowy. Także przejdźmy się jeszcze tam koło pompy. No i leci sobie ładnie. Myślałem, że będą defrosty albo coś, ale jednak już gaz przemieszała, także tutaj się już uspokoiło, że tak powiem. O, tu jest ten czujnik, co temperaturę mierzy. On mi mierzy, o, muchę wciągu. On mi mierzy właśnie tutaj to, jakie powietrze wciąga pompa ciepła, także mam na bieżąco. Oczko też bardzo ładnie. Oczko zielone, czyli nie mamy wilgoci żadnej, ani nic takiego. Bąblów nie ma, idzie na mocy. Tu ktoś jest, tak? Gościu, chodź tutaj, wódź. No chodź, gdzieś ty już łaził. Już żeś brudny. Tu już coś narobiłeś, tak? Jesteś rozbójnik normalnie, jaki mał. No i dobra. Jeszcze z godzinę i pewnie zaczną grzejniki grzać, zanim cały układ po prostu ruszy. No i pompa ciepła była odpalana dziś w niedzielę. Dzisiaj mamy sobotę, także 6 dni pełne jest praktycznie pracy pompy ciepła. Prawie 7 do teraz jest, która jest prawie 12 godzina. Pompa ciepła się wyłączyła, bo się w domu zagrzało, także nie ma potrzeby grzać. Ona grzeje wtedy, kiedy musi. I tak, będzie tutaj zaraz, już wam wszystko mówię. Z zewnątrz jest teraz 1,2. Tutaj mamy, a jednak bez tego będzie łatwiej. Tutaj mamy dni, ile jakie były zużycia i zobaczcie, no ponad 30 kWh pompa sobie tutaj wszamała, znaczy razem z klimatyzacjami, bo pompa ciepła to jest właśnie ten ciemno-niebieski, jasno-niebieski to mamy, albo fioletowy, no tu inaczej widać, tu inaczej. Tu jest 2,6 kW klima, ten jasno-niebieski, i pomarańczowy to jest 3,5 kW klima, bo u mnie pompa ciepła właśnie pracuje tylko w nocy, a przez dzień, znaczy inaczej, co ja mówię, tylko w dzień pracuje, a przez noc klimatyzację podtrzymują temperaturę. I tutaj wam pokażę na godzinowym. Będzie, o zobaczcie, kiedy jest praca pompy ciepła, widzicie? Wczoraj nawet taktowała, było w miarę fajnie słonecznie, nawet +5 było, no i 3 razy się włączała, wyłączała i dzisiaj już leciała, przepraszam, od 5 rano, bo tak jest nastawiona, mniej więcej 5-6 ma się uruchomić, to wszystko zależy od wystudzenia zbiornika, a po nocy sobie leciały klimatyzatory. Także ja tutaj to już podliczę, nawet podliczyć za bardzo nie muszę, bo w tym miesiącu mam tylko tyle zużycia, ale to zaraz w Excela się wszystko wsadzi. Mamy fazę 3, nie, faza 2, o, tutaj mamy 122 kWh przez te 6 dni parę, no a tak 6,5 dnia mniej więcej będzie to wszystko. Spróbuję w Excelu to fajnie to wrzucić, bo do tego będzie tak, COP średni z całego tego okresu. Potrzebuję teraz dalej wyniku tutaj. To jest do góry nogami, ale tu mamy 19,196 gigajoula. Tutaj trzeba chyba razy 2,7. Muszę sobie przypomnieć, jak to się przeliczało, że tak powiem, bo już nie pamiętam. Ale zaraz sobie znajdę, ile tam gigajoula. 2,7 chyba jakoś tak jest. 1 gigajoule, 20. No dobra, nieważne. Zaraz sobie w internetach to znajdę. I tutaj słuchajcie, mamy właśnie na tygodniowy, czyli no, od poniedziałku do dzisiaj.
nie od niedzieli. Średnie temperatury, jak widzicie, maksymalna 8, minimalna minus 4,3 i 1,2 średnia temperatura. Ja sobie tak powyciągam z całych dni, czyli całych dni będzie chyba 5. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, bo dzisiaj sobota, także 5 dni będzie pełnych. Tutaj sobie pojedyncze dni powyciągam, ale tutaj widzicie już na wykresie, jak to sobie lata. I tutaj też co miało wpływ na ogrzewanie w domu, bo wiatr robi robotę, im bardziej wieje, tym no, niby są lepsze warunki do tej pracy pompy ciepła, bo tak się nie lodzi, ale wyciąga ciepło z domu, także no coś za coś. Zobaczcie, jak ciśnienie skacze. Poszło w górę i w dół normalnie masakra. Poleciało ciśnienie w dół. Także tutaj sobie po dniu powyciągam z tego wszystkiego, co mi będzie, słuchajcie, potrzebne. Tak, z mojej ciekawości. No średniego COP wam nie wyliczę, bo bym musiał za każdym razem codziennie chodzić i spisywać tam licznik. Ale zużycia w jakich średnich temperaturach były i średnią wezmę tak z każdej doby średnią, bo to zużycie i się pompy ciepła tyczy i klimatyzatorów i średni COP za cały ten okres, jak widzicie tam średnio było tak, ile tam było? No prawie 0. Także tak, 1-2 stopnia średnia tygodniowa, także średni COP, ciekawy jaki z tego wyjdzie. Sam jestem po prostu ciekaw, bo ja to uruchomiłem, sobie po prostu działało, a teraz jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Także idę, policzę i zobaczymy, co z tego wyszło. A tak jeszcze przy okazji, u was też śniegiem sypło? U nas dzisiaj sypło w miarę, także z rana akcja była, bo tam była chmura, spodem świeciło słońce, a tu były panele zasypane śniegiem, także dla mnie pobudka piękna. Ja wtedy to od razu pyk na nogi, szczotka, zamiatamy elegancko. Jeszcze do pompy ciepła podejdziemy, słuchajcie. Radzi sobie elegancko, defrosty robi super. Pas zostawię standardowy. Teraz jest tak na plusie w miarę. O, to można by było nawet wydrapać ten, ale to nie ma sensu, bo lamele zniszczę i no i tyle, nie? Ten Griamber Prestige tu ma te ślepe rurki. To nie ma żadnego wpływu na praktycznie na COP. Mógłbym to przerobić, ale nie chce mi się na razie. Siema gościu, przywitajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę jestem czyściejszy, bo jest śnieg, a nie błoto. I nie zdążyłem się wytaplać w tym błotku, tak? No właśnie. Dobra, słuchaj. Idę do Excela. I słuchajcie, takie małe podsumowanie, nawet nie tygodnia, tylko tych 5 dni dób całych pracy, bo tak jak mówię, od 19 to było tak z połóweczka, dzisiaj jest 25, także też do tego nie zaliczę, ale do całościowo jest oczywiście zaliczone. Także macie tutaj, no ja też tak sobie mniej więcej popatrzyłem, COP tu nie wyliczę, bo musiałbym za każdym razem spisywać licznik gigajouli. Także mamy kilowatogodziny. Oczywiście tu jest praca tylko i wyłącznie pompy ciepła, kilowatogodziny, średnią temperaturę jaka była tej doby i średnia prędkość wiatru. Także widać jak temperatura i wiatr wpływa na pobór prądu. Także tutaj mamy dosyć mocniejszy wiatr, ale za to jest 3 na plusie średnia temperatura i tylko 15 kWh. Ale tutaj jak się kręcimy koło 30, to zobaczcie, minus 1,4 i tutaj było troszeczkę więcej wiatru, tylko stacja pogodowa zamarzła i jest mało tych danych po prostu. Także poszło 30 kWh. I tutaj mamy drugi dzień, też sobie tak po prostu już odmarzło i wiało. Znaczy, przepraszam, nie 30, tylko 26 kWh. Tutaj mamy 25 kWh, poszło, średnia minus 1. I całościowo na te tak dobrze pomierzone, no w miarę dobrze pomierzone dni, nigdy ideału nie ma. Także mamy 95 kWh poszło na tylko i wyłącznie pompę ciepła. Razem z klimatyzatorami to już jest 127 kWh na te 5 dni. Przy średniej temperaturze 1,8 stopnia i
Średnia prędkość wiatru 6,54, no 7 mogę lekko zaliczyć, bo tutaj troszeczkę więcej wiało, tylko stacja zamarzła, także opieram się na tych danych, co tak naprawdę mam. I teraz tak już bardziej jeszcze konkretnie, bo COP nas interesuje, inne rzeczy, czyli tutaj liczymy już od 19 do 25, tylko tak mówiłem, 19 i 25 nie jest pełny i tutaj mamy tak, gigajoule to już tam nieważne, ja to przeliczyłem, bo to się mnoży razy 227,9 chyba jakoś tak, powiem wam, nie pamiętam, znalazłem sobie w internecie, pomnożyłem i wyszło mi to, co miało wyjść. Nie chcę mi się już teraz tego szukać, każdy sobie może popatrzeć, także na spokojnie. I tak, uzysk cieplny to jest 387 kW. Energii poszło na to 122 kWh. Tu jest tylko i wyłącznie pompa ciepła. Energia pompy ciepła, nie klimatyzatorów, tylko pompy ciepła. Znaczy COP średnie wyszło 3,17 przy średniej temperaturze zewnętrznej i 1,2 stopnia i na grzejniki leci nam 36 stopni średnio, bo leci od 35 do 37 stopni. Także no mówię, to nie wyceluje nie wiadomo jak, także bierzemy średnią. Tutaj z kawałka i z całego sezonu weźmie się średnią. A taka ciekawostka, już w listopadzie ogrzewanie mojego domu i klimatyzacjami i klimy i pompa ciepła na grzejniki już wzięły, dzisiaj jest 25 listopada, 341 kWh. Także jeszcze wam tutaj teraz przedstawię, co mi dało to, że oprócz tego, że więcej mi prądu zżera, ale w niektórych aspektach mniej idzie tej energii, odkąd odpaliłem pompę ciepła. Także zapraszam dalej. Także słuchajcie, przejdźmy do schematu. I tak, pierwsza rzecz, jak ogrzewałem dom klimatyzatorami, prawda, to miałem tylko i wyłącznie ciepło z tych klimatyzatorów, no i nic więcej z tego po prostu nie miałem. Miałem niedogrzane pomieszczenia, do których nie dodmuchuję. Dodatkowo jeszcze farelka musiała dogrzewać łazienkę. Także to jest fajne u mnie tak do +5, ale +5 i w dzień, żeby było +8, to jest ok, prawda? Jak już jest +5 i w dół, już jednak ten komfort się kończy i zaczyna po prostu być zimno tam, gdzie no, nie dochodzi ciepło z klimatyzatora. Także ja, uruchamiając układ pompy ciepła, pierwsze co, ogrzewam wszystkie w domu pomieszczenia, bo tam mam grzejniki, także już całościowo nagrzewam ten dom i akumuluję ciepło też właśnie w różnych innych pomieszczeniach, ile tylko się da na daną chwilę. No po prostu utrzymuję w domu temperatury. W nocy nie powiem tak, tylko pompa ciepła pracuje od średnio tak od 6 do 22, to jest tak te 22 stopnie ustawione na sterowniku, a ta nocka od 22 do 6 rano jest ustawiona na 21 stopni. Tak mi ten dom utrzymuje. W nocy dmuchają sobie klimę, żeby po prostu tylko i wyłącznie łamać to powietrze. I tak, jak pompa pracuje sobie ciepło, prawda, to grzeje nam grzejniki. Ale ja mam układ tak zbudowany, że tutaj pośrednio jeszcze leci mi, zanim dojdzie ciepło do grzejników, to leci pośrednio właśnie te 36, 37, 35 stopni, no mówię, 36 plus minus 1 leci przez wężownicę. To jest taka podwójna wężownica w takim zbiorniku CWU przelotowym, jak widzicie. I jak pracowały klimatyzatory, to pompa ciepła do CWU miała stąd wodę o temperaturze jakieś 15 stopni. Z tego też, bo tutaj idzie przelotowo, prawda? Też jakieś było 15 stopni, bo ten zbiornik nie jest niczym ogrzewany, jeśli pompa ciepła nie pracuje, chyba że jest lato i ten bufor działa, no to wtedy przelatuje. I tutaj pompa ciepła do CWU musiała, no coś mi już myszka świruje, musiała pracować w temperaturach średnio od, no tak do 20 stopni, jak się już wszyscy wykąpali, to spadała ta temperatura i z tych 20 stopni musiała podgrzewać później tą wodę do stopni 45, także parę kilowatogodzin szło, bo niestety tego słońca za dużo w listopadzie nie ma. To jest pierwsza wypadkowa, jak działają klimy, że więcej idzie na CWU.
Druga wypadkowa też tego CWU jest taka, że układ tutaj, wymiennik ciepła i to wszystko, ten zbiornik, jeden, drugi, jak widzicie, one stoją obok siebie i pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej pobiera powietrze z pomieszczenia. Tam jest około 80 metrów sześciennych i ono z tych pomieszczeń po prostu pobiera ciepło i też stopniowo wychładza po prostu te pomieszczenia. I teraz tak, ja odpalając właśnie tutaj pompę ciepła, pierwsze co, podgrzewam tutaj pośrednio, bezpośrednio tą wodę tutaj z CWU do 32 stopni, jak obserwuję, tak mniej więcej się podnosi. Jak się włączy obiegi, to ona się wychładza, ale średnio mam w tym zbiorniku 30 stopni, czyli już do zbiornika tutaj z pompą ciepłą 300-litrowego dostarczam nie 15 stopni, tylko 30 stopni tutaj ciepło, prawda? Czyli już nie muszę podnosić temperatury wody z 15 czy tam z 20 stopni do 45, tylko teraz podnoszę z 30 do 40, bo zmniejszyłem też górną granicę tej temperatury przez to, że mam dopływ cieplejszej wody. Także widzicie, jaka jest różnica, z 25 do 10 stopni różnicy zszedłem, także muszę mniej energii na CWU, ale dodatkowo tutaj te urządzenia, które pracują, są jeszcze, że tak powiem, opatulone, ale wszystkie rury, co są tam później, za boilerem wszędzie tutaj, one są odkryte i to jest zabieg, specjalnie są odkryte przez to, żeby też oddawały ciepło, bo ja te pomieszczenia, tutaj tą maszynownię muszę czymś grzać, także to ciepło, które jest oddawane, tutaj nie jest nie wiadomo jak oddawane, bo tam mam 19 stopni, wciąga pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej i też ma po prostu lepsze warunki, żeby grzać tą wodę, czyli ja odpalając pompę ciepła na grzejniki wyeliminowałem tak, wyeliminowałem farelkę w łazience praktycznie już tam z rana, tylko jak tam czasem albo nie, w nocy jest wyłączona, to praktycznie ją wyeliminowałem zupełnie, jak trzeba to sobie tam do dmucha, wiecie, są przerwy, bo się w domu nagrzało, a w łazience się ale to naprawdę kilowatogodzinę na dobę wyeliminowałem. Dodatkowo jeszcze pewnie z 1 kWh albo i więcej wyeliminowałem na ciepłej wodzie użytkowej i mam nagrzany cały dom, a nie tylko tam, gdzie mi dmucha. Także tylko na plus. Tak myślę. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to zrozumiale. I teraz tak pokrótce Wam przedstawię metraż domu, jakie tutaj mniej więcej są ocieplenia, nieocieplenia, inne rzeczy. I później jeszcze właśnie powierzchnia piętra, którą ogrzewam klimatyzatorem 3,5 kW i pompą ciepła 7 kW i jeszcze łazienkę dogrzewam farelką 800 W. Tak jak mówiłem, nie jest dom przystosowany pod ogrzewanie klimatyzatorem. Słuchajcie, lecimy od początku. Rok budowy to jest 80. rok budowy, także budownictwo takie jeszcze nie bardzo stare, też nie nowoczesne. Dom też przeszedł delikatną termomodernizację. I tak, jest poddasze na razie, jest nieogrzewane, to cała powierzchnia jest nieogrzewana. Powierzchnia bez poddasza to jest 165 m2, powierzchnia ogrzewana to jest 110 m2. Ogrzewanie jest za pomocą pompy ciepła, jak już jest pompa ciepła, grzejniki stalowe, podwójne i parę aluminiowych jest. Aluminiowych coraz bardziej eliminuję, wolę stalowe właśnie, bo one do pompy ciepła bardziej się nadają. Pompa ciepła pracuje w parametrach 36, 7, 5 stopni, wszystko zależy tam jak się ustawi. Tutaj jeszcze tak mam, na płycie górnej jest styropian 5 cm, wylewka plus rzucona jest teraz wełna skalna 15 cm, powiem Wam, robi to robotę. Zejdźmy niżej, piętro to jest pustak pianowy pojedynczy 25 cm, a to jest styropian 10 cm, okna wszędzie są z 2005 roku, dwuszybowe, plastikowe, także szału nie ma, troszkę tam przez nie ciągnie, ale powiem, jak uszczelniłem tutaj wejście na strych i pouszczelniałem wyjścia tutaj z maszynowni, to jednak brakuje dla tej wentylacji, od czasu do czasu trzeba przewietrzyć, nawet takie, że tak powiem, stare niby nieszczelne okna, a jednak już nie da rady, znaczy no trzeba od czasu do czasu po prostu przewietrzyć. I tak,
Powierzchnia piętra to jest 82 m2, 213 m3, bo to jest standardowa wysokość do sufitu. Do tego dochodzi nam 800W farelka i tutaj mamy 3,5 kW klimatyzator. Podpiwniczenie to jest 39 m2, 82 sześcienne, tutaj jest 2,5 m do sufitu i tutaj dziadka na dole ogrzewane jest no wszystko ogólnie za pomocą pompy ciepła, jak jest taka potrzeba, i grzejników. A teraz leci nam Rotenso 2,6 kW, tutaj u dziadka elegancko. Dom jest wkopany metr w ziemię, tak kiedyś, słuchajcie, budowali. Tutaj jest cała moja maszynownia. Tutaj też jest pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Jak braknie z kolektorów solarnych, to ona z tych 94 m3 wyciąga ciepło i zamyka w zbiorniku, który sobie stoi gdzieś tutaj obok. Tutaj mamy pompę ciepła 7 kW, wymiennik, bufor. Także słuchajcie, tak to wygląda. Na dole jest jeszcze fundament, jest wentylacja i na zewnątrz jest pustak żużlowy, czy od środka, już powiem wam, nie pamiętam, cegła, pustak żużlowy. I tutaj jeszcze na dole jest troszeczkę styropianu, 3 cm chyba tylko dane, także tutaj nie ma żadnego odwodnieniowego ani niczego innego. Taki był wtedy dany i tak zostało, także tak mniej więcej wygląda powierzchnia, słuchajcie, domu. A tutaj mamy rozkład piętra tak naprawdę. Czyli tu jest ganek, tutaj w tym miejscu się znajduje klimatyzator, jednostka zewnętrzna, tak widzieliśmy na filmie na zewnątrz. Druga jednostka się znajduje z tej strony. Czujnik temperatury, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest na zewnątrz, tutaj na wysokości 1,5 metra. I tak jak mówiłem, sypialnia, czujnik temperatury jest w rogu, pokój tutaj dzieciaków taki otwarty, tutaj mamy czujnik temperatury. Klatka schodowa ogrzewana jest wypadkową, to co od dziadka od dołu do dmucha z klimatyzatora. Łazienka dogrzewana jest farelką 800W. Ona teraz średnio pół kWh bierze na dobę, tak mniej więcej, bo doszła mi jeszcze suszarka do ubrań, także ta suszarka, powiem wam, generuje trochę z siebie ciepła, także ta farelka też mniej musi pracować. I tutaj mamy stację pogodową, która która tutaj sobie po prostu stoi i wszystko sobie mogę sczytywać z niej. Jednostka wewnętrzna, jak widzicie, zawieszona zaraz nad wejściem, a szczytuje z pilota, który jest naprzeciwko. Z drugiej strony tutaj jest pilot i właśnie ta temperatura salonu generuje pracę całej jednostki, dlatego też no tak to jest po prostu ustawione i tak to mi pasuje. I wypodkowa przedmuchu, tak jak widzicie, przedmuch czy do pokoju, czy do salonu, na samym końcu leci do sypialni. Tylko mówię, to jest sypialnia i tutaj może być przez cały dzień nawet 19 stopni. Ja na wieczór lubię, żeby mieć chłodno i lubię sobie po prostu pospać spokojnie, a nie, że mi jakieś gorące dmucha. Każdy lubi po swojemu. Tutaj macie powierzchnię też ogrzewania, właśnie klimą i farelką podane. 70 m2 jest klimatyzatorem ogrzewane, bo odpada tutaj parę rzeczy. Farelką 5,7 m2 jest dogrzewana łazienka, bo też siłą rzeczy to powietrze trochę tam się dostaje, ale nie za dużo, z racji tego nawet jak widzicie, że no łazienki przeważnie są drzwi zamknięte, ale jakby były w drugą stronę otwierane, to by taki łapacz troszeczkę był, a tak to powietrze no tylko praktycznie grawitacyjno-wentylacyjnie tam się przedostaje w żaden inny sposób. Także słuchajcie, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja będę standardowo cały sezon wam wrzucał, jak pompa ciepła, jak klimatyzatory dogrzewają, bo to wielu ludzi interesuje właśnie, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Każdy sobie musi odpowiedzieć na to, czy to się opłaca i policzyć, nie? Widzicie, jakie są zużycia kilowatogodzin na moich klimatyzatorach, na pompach ciepła. Także zobaczymy dalej. Sezon trwa. Lecimy z tematem. Także ja pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jakby co, walcie w komentarzach, co dzieje, jak. Trzymajcie się. Cześć. Także słuchajcie, sezon rozpoczęty na całego. Miało dziś coś poświecić, ale tylko tak straszy. Także no niestety nie ma energii. Oj, no i na ogon ci stanąłem. No patrz, ale ty się plątasz pod nogami normalnie. Nie mogę. Łobuzie jeden. I tak, jeszcze na samą końcówkę
Zobaczcie, bardzo fajnie pracuje, chyba już ze 3 godziny pompa, ale jaki fajny wymiennik. Nic się nie rodzi, nic się nie lodzi. A dlaczego tak? To już wam mówię. Pierwszy powód, słuchajcie, to jest już temperatura poniżej zera. Wilgotność 87%, to też pomaga, bo im mniejsza wilgotność, tym mniej się zaladza. Ale jak wiem, mniejsza wilgotność to też mniej energii, także no jedno z drugim takie, no niestety, albo we w te. I druga rzecz jeszcze taka jest, a już przejdę płynnie, słuchajcie, pompa ciepła już nagrzała fajnie wodę. Druga rzecz jest taka, że pompa leci średnio teraz na 1500 W, czyli nie idzie dużą mocą. Miesiące nas nie interesują, tylko interesują mnie godziny pracy. Zobaczcie. Pak. O, i właśnie tutaj sobie leci 1500, 1700. No mówię, jak jej się zachce. Chwilę była przerwa w grzaniu, później wraca z powrotem do grzania, leci dalej. Także też niski pobór, że tak powiem, niska moc pobierana, czyli 1500 W, to też pomaga, że się wymiennik nie zaladza. Temperatury gazu też bardzo fajne są. Gaz ma teraz temperaturę 45 stopni, wylatuje 35,6, a temperatura wody to jest, nie wymieniłem tych baterii jeszcze, 32,1 nam wchodzi do wymiennika i odzyskujemy z tego 37,3 i całością z tego mamy, zobaczcie, 36 stopni sobie leci, także bardzo fajnie to sobie, słuchajcie, działa. I to wszystko nam się przykłada, żeby w domu mieć średnio 22 stopnie. Także jak widzicie, na razie lecimy z tematem. Także jak pasowało już by te moje wywody zakończyć. Gratuluję tym, co dotarli do końca tego odcinka, bo nawet nie wiem, ile on będzie trwał, dopiero będę to składał. No i tyle, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, jak najbardziej ciepło, grzejcie jak najtaniej się da. Co mam wam więcej powiedzieć? Ty, kolego, chciałbyś coś powiedzieć? No, powiedz. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Nie gryziemy, ała. Normalnie gryzie po rękach. Także szczęścia, zdrowia. Trzymajcie się, hej.